No i zaczynamy tydzień czwarty. Zaczynamy go w Chicago. Od nie jeżdżenia, ale zwiedzania. Dzisiaj będzie trochę chodzenia, będzie trochę muzeów. Zresztą zobaczycie sami. No i Muzeum Techniki zwiedzone. Jeśli chodzi o ocenę muzeum, bym powiedział, że jest trochę zbliżone do Centrum Kopernika, bo też jest dużo takich bardzo interaktywnych eksponatów. A jeśli chodzi o samo takie muzealne spojrzenie, no to wydaje mi się, że jednak londyńskie Muzeum Techniki ma trochę więcej do zaoferowania. No aczkolwiek eksponaty kosmiczne, no to wiadomo, nigdzie nie są tak sztosowe jak w Ameryce. Yeah, 5 minutes isn't bad at the airport, I think. No, mój ostatni dzień w Chicago, no i stwierdziłem, że dokupię sobie rzeczy, których mi brakowało. No i między innymi jest to Bear Spray. Będę zmierzał już powoli w kierunku Rocky Mountains. Jeszcze przede mną co prawda kawał drogi, ale jednak wolałem już teraz kupić ten Bear Spray. Byłem też dzisiaj u ortopedy, no i niby wszystko jest z kolanem ok. Także jutro zaczynam pedałować dalej. No i zobaczymy, czy rzeczywiście jest ok. Ja cały czas czuję trochę ból w kolanie, no ale najważniejsze, że nic takiego złego nie wyszło na prześwietleniu, no więc będziemy kręcili dalej w kierunku Seattle. Ja to jednak mam szczęście do tego kanadyjskiego dymu, bo dzisiaj kanadyjski dym zaatakował Chicago. No i sami zobaczcie, jaki on jest. Możemy po prostu spojrzeć na słońce gołym okiem i nic się nie dzieje. Dzień 16. Wyjeżdżam z Chicago. Po paru dniach spędzonych tutaj, załatwieniu spraw, no ruszam dalej. No bo trzeba jechać dalej. No i tak jak ruszałem z Nowego Jorku i był zadymiony, tak teraz ruszam z Chicago, które też jest zadymione, bo kanadyjskie lasy nadal się palą. No ale cóż, dzisiaj będę sobie tak kręcił bardzo spokojnie, też żeby rozgrzać trochę nogi po tym kilkudniowym zastoju. A jakie wrażenie na mnie zrobiło Chicago? Bardzo pozytywne. Polska rodzina, u której byłem, znajomi znajomej, była fantastyczna. Pozdrawiam wszystkich, Grażynka, Sławek, Antek, Szymon i Maciej.
za ugoszczenie mnie. No i powiem wam jeszcze, że Chicago rzeczywiście jest mega polskim miastem, bo takiego wrażenia polskości jak tutaj to nie miałem w żadnym zagranicznym mieście. No, jeśli wchodzisz do supermarketu i masz wszystkie produkty tak jak w polskim sklepie, a dodatkowo panie na dziale mięsnym mówią po polsku, numerki wywołują po polsku, no to rzeczywiście można się poczuć jak w domu. No i w zasadzie z tego co widziałem, no to kilka dni teraz będę miał głównie chyba po trailach. Z czego oczywiście no jestem niezmiernie content, bo tymi trailami tutaj się jeździ mega przyjemnie. Mam spokój od kierowców, szczególnie tych w pick-upach. No i oby tak było. I've been contemplating all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace that I could find, instead of always being on the grind. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. Jechałem sobie ścieżką rowerową, no i trafiłem na arcyciekawą rzecz, a mianowicie na Open Air Museum. No i już wam pokazuję, co tutaj jest. Mamy stację kolejową i nawet mamy nieopodal pociąg, który sobie przejeżdża po torach, które są 50 metrów stąd. To się nazywa Immerse Experience. Mamy farmhouse, mamy smokehouse, no i jest i kibel. Ciekawe jest też to, że przy każdym budynku tutaj są takie skrzyneczki, w których są QR kody do filmików na YouTubie, które opisują historię danych budynków. Bardzo spoko pomyślane. No i tak sobie chodziłem po tym muzeum, popatrzyłem na kolejne te budowle, no i ten smokehouse, który za mną widzicie, no to on służył do konserwowania jedzenia, które po prostu było tak, można powiedzieć, wędzone chyba w tym dymie. No ale najbardziej to mnie zaciekawił ten kibel, no bo na nim też był QR kod. No i odpaliłem sobie filmik, gdzie było naprawdę bardzo solidnie wyjaśnione co i dlaczego, rysunki techniczne takich kibli, jakie kwiatki wokół tych kibli sadzono, żeby zapach kibla nie roznosił się po farmie czy wiosce. No ogólnie powiem wam, naprawdę bardzo spoko Open Air Museum. No i dojeżdżam do swojego miejsca docelowego dzisiaj. Jestem w miejscowości Shannon, czy coś takiego.
No i dzisiaj był taki bardzo chillowy dzień, no bo 80 km około tylko, ale wszystko było zgodnie z planem, no bo po kilku dniach przerwy nie chciałem od razu się rzucać na bardzo duży dystans. Także do zobaczenia na trasie już jutro. Dzień 17, ruszyliśmy z Shannon. No i dzisiaj na początku trasy towarzyszy mi Wes i Eddie. Zajechaliśmy do piekarni, żeby spróbować jeszcze tutaj lokalnych smakołyków. No i już dalej będę ruszał sam. Dzisiaj jadę do miejscowości Buda. Pożegnałem się z chłopakami, no i jadę dalej. Dzisiaj jakieś 140 km do zrobienia. No i cóż, dzisiaj praktycznie cały dzień na trailu. Chyba że będę chciał zjechać kawałek na drogach. Ale póki co jest bardzo dobrze. Trail ubity, szutrowy. No nie mam nic do zarzucenia. Oby tak dalej. Times are getting crazy, everything seems hazy. Is there some place for safety I could go? Run away, run away, run away to your escape. Run away, run away, run away, you're never too far to run. Run away, run away, run away to your escape. Run away, run away, run away. Run away, run away, run away. It gets so loud that I can barely hear. But your words speak much louder than all my fears. Sometimes I just wanna disappear. No i dopadła mnie burza. Na szczęście udało mi się dotrzeć do McDonalda w porę, no i będę czekał aż burza minie. No i deszcz przestał, więc pora jechać. Spędziłem w McDonaldzie 3 godziny. No cóż, czasami tak bywa, że trzeba po prostu przeczekać tą złą pogodę, ale teraz wcale już nie jest źle, bo temperatura w okolicach 25 stopni, więc droga bardzo szybko schnie. No i w zasadzie już nawet nie czuć, że ta ulewa była. Running until I can feel you near. I need a new purpose. I'm looking for so much more. Don't leave me here searching. You're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety I could go? No i powoli kończę kolejny dzień. 150 km znowu wpadło. I chyba już na dobre wjechałem w kukurydziane pola, bo tylko chwilę odjechałem od traila i od razu się zrobiło kukurydziano. Więc zobaczymy. Jutro jeszcze chyba wrócę na trail. No a za Iowa City, no to już kukurydzo, witaj. Do zobaczenia jutro. Dzień 18. Ruszyłem wyjątkowo wcześnie, bo jeszcze przed 6, ale trasa dzisiaj długa, 190 km. Mój wczorajszy gospodarz bardzo polecał mi sklep Casey's, do którego zaraz wejdę. Ponoć mają bardzo dobrą pizzę na kawałki. No to zobaczymy. Hello.
Tak to wygląda. Śniadanie w Casey zjedzone, pizza zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, bo chyba miała wszystkie dostępne na rynku kalorie, także na pewno po te kalorie będę tutaj jeszcze wracał. Jeśli chodzi o kawę, bardzo porządnie wypalona, czuć to w tej kawie, no ale po Ameryce niczego innego się nie spodziewam, szczególnie na takiej stacji paliw. 150 km jeszcze do zrobienia, także ruszam. No i jestem już w Iowa. Znowu niestety tablicy nie było. No i cóż, pogoda dzisiaj paskudna. Zachmurzone w zasadzie w 100%. Liczyłem, że się trochę przyjaśni, ale jest tylko gorzej. Zobaczymy, jak dalej ta trasa będzie wyglądać. Dzisiejszy dzień, nie powiem, dojechał mnie trochę. Najpierw deszcz i oczekiwanie, że przestanie. Potem złapałem kapcia, no i godzina w plecy. Ale jak wjechałem do Iowa, to w zasadzie o wszystkim tym zapomniałem, bo jest tu tak pięknie, że po prostu no brak mi słów. No i dojeżdżam do Iowa City. Prawie 200 km, może nawet będzie dokręcone do 200. Ciężki dzień, długi. Zacząłem przed 6, skończę o 8. Jutro odpoczywam. Pozwiedzam Iowa City, arcyciekawe miasto. No i wracam na trasę prawdopodobnie w niedzielę. Nice. Let me tighten up your brake a little bit as well. Miałem kilka rzeczy do sprawdzenia w rowerze, no i przyjechaliśmy do World Bikes. Chłopaki wszystko zrobili tak, jak powinno być, łańcuch nasmarowany, wyregulowane wszystko. No i nie poczarżowali mnie nic. Bardzo im za to dziękuję, no naprawdę super są. Dali mi jeszcze próbki smaru, żebym miał na zapas, także mogę ruszać jutro śmiało w drogę.
Jedną z większych rzeczy w Iowa City jest International Writers Program uruchomiony przez Uniwersytet Iowa. Jego założenia są takie, że po prostu młodzi, utalentowani poeci czy pisarze przyjeżdżają po prostu do Iowa i razem tutaj poprawiają swoje umiejętności. Program ten wywarł bardzo duży wpływ na samo miasto Iowa City, bo bardzo dużo kulturalnych eventów tutaj się odbywa. W kawiarniach są odczyty pisarskie, więc to miasto po prostu żyje tym programem. Z okazji 4 lipca w Stanach jest wielka feta, no i ona trwa nie tylko 4 lipca, ale w zasadzie już kilka dni wcześniej. No i różne miasta w różnym czasie organizują różne eventy. No i w Iowa City pokaz fajerwerków jest 2 lipca. No i ja mam tu szczęście, że jestem właśnie w Iowa 2 lipca, więc zobaczymy, co Iowa City przygotowało. No i mamy dzień 19. Wyjechałem z Iowa City. No i kieruję się do miejscowości Newton, gdzie ponoć jest nawet tor NASCAR, więc może mi się go uda nagrać. Pogoda jest spoko. Temperatura jakieś 27-28 stopni. Dzisiaj to można powiedzieć, że taki dzień czeski. Same górki, dołki. Wiaterek z boku, ale delikatnie pomagający. Pogoda wydaje się być na cały dzień ok, więc sobie do tej 6, 7 mogę spokojnie kręcić. No i wjeżdżam powoli do Newton, a to oznacza, że dzień się powoli kończy. Dzień, w którym nie wydarzyło się kompletnie nic. 150 km farm i tyle. I kukurydzy. No a dodatkowo dzisiaj jest też i niedziela, więc zakończamy powoli ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i cóż, widzimy się tak jak zwykle za tydzień.